Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 2 sierpnia a 5 sierpnia. I na początek oczywiście wielka prośba o wsparcie dla kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Polecam Wam ostatnie materiały, jakie wpadły na kanał. Zapraszam Was na materiały, które wpadną w tym tygodniu, kiedy będę na urlopie, więc już zaznaczam, że raportu wojennego nie będzie, ale będzie coś w zamian i to też z grubej beczki albo z grubej ruły. Natomiast my przejdziemy sobie dzisiaj do raportu wojennego Mapa Ukrainy i zaczynamy. Nim przejdziemy do tego, co dzieje się na linii frontu, bo dla niektórych nie dzieje się nic, ale są w grubym błędzie, to ja zaznaczę, że dzisiaj zgodnie z tytułem Ukraiński sukces wywiadu. Tak, bo prawdopodobnie na 99% podziękował też i sam prezydent Załęski wywiadowi w tym, co zrobił, a zrobił tego, czego się chyba prawdopodobnie nikt nie spodziewał, bo zaatakował za pomocą dronów morskich bardzo głębokie zaplecze rosyjskie w rejonie Noworosyjska, dokładnie okręt desantowy typu 755 Ropucha o nazwie Olenogorski Gorniak, więc słuchajcie, okręt uszkodzony przez dron morski w nocy. Pięknie na filmiku widać oświetlony port, oświetlone całe wybrzeże i oświetlony okręt. Słuchajcie, okręt przechylony na lewą burtę, przegłębienie na rufę. Więc tutaj pytanie, ile przedziałów zostało zalanych. Doprowadzony do portu wojennego w Noworosyjsku. Natomiast, aby było mało, w nocy 4 na 5 mieliśmy kolejne informacje o tym, że coś się dzieje przy moście kerczeńskim. Tym razem nie był to most kerczeński, ale okazało się, że ponownie uszkodzono nie byle co, bo tankowiec SIG, przynajmniej nie wiem, czy dobrze wypowiadam, który ma zalaną maszynownię, nie doszło do rozszczelnienia zbiorników z ropą. Natomiast co ciekawe, okręt wraz z 2 innymi przemycał ropę do Syrii i mimo embarga udawało mu się dość skutecznie to wykonywać przez kilka lat. Natomiast tym razem został dopadnięty też przez dron morski. I tu jest generalnie ciekawa sytuacja, bo mamy działanie wywiadu, który działa na bardzo głębokim zapleczu Morza Czarnego, na terenie, można powiedzieć, opanowanym przez Rosję, czy pod kontrolą Rosji. Natomiast tutaj przykład tej działalności jest bardzo ciekawy, bo analizując pewne rzeczy, te drony na pewno nie przepłynęły Morza Czarnego same, więc mamy tutaj prawdopodobnie jakiś okręt matkę, który tutaj brał udział, podpłynął w ten rejon i wypuścił te drony. Jest to bardzo ciekawy przykład, bo przypomina mi się już od razu 1943-1942, kiedy Włosi we wraku okrętu w rejonie Gibraltaru urządzili sobie bazę i z podziemnej części, podwodnej części wypuszczali żywe torpedy na Gibraltar, więc tutaj ciekawy jestem, czy coś takiego skombinowali Ukraińcy, czy też nie, więc zobaczymy. Równie dobrze można byłoby pokusić się o przykład Aleksandrii, ale jak wiemy, strona ukraińska nie posiada okrętów podwodnych, więc nie mogłaby dostarczyć drony. Natomiast okręt nawodny jak najbardziej i wchodzi tutaj w grę. Słuchajcie, bardzo ciekawe. Podejrzewam, że takich ataków będzie coraz więcej. Wykorzystanie dronów morskich na zapleczu przeciwnika, jak widać, przynosi skutki. Rosjanie niczego się nie nauczyli w ciągu tych 1,5 roku wojny, przepraszam, nie 2 jeszcze, bo to jeszcze do tego brakuje. Natomiast dali się znowu zaskoczyć. Straty dość ciężkie, 2 okręty wyeliminowane na dłuższy okres czasu, więc wszystko przed nami. A my przejdźmy na mapę Ukrainy i zaczynamy od odcinka z
Swatowe-Kremienna, później odcinek Siewierski i Bachmucki. Zaczynamy. Jesteśmy na odcinku Swatowe-Kremienna. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze działania w rejonie Sękiwki, a dokładnie na zachód od Sękiwki przez masyw leśny Rosjanie próbują się przebić, atakują w tym kierunku bez sukcesów. Mamy działania w rejonie miejscowości Nowosilewskie, Kuzymówka. Mamy tutaj ataki rosyjskie z użyciem broni pancernej. Pojawił się filmik 32. Brygady, która przechodzi ciężkie chwile na tym odcinku. Została po walkach wycofana z rejonu południowego, przeniesiona. Przynajmniej ja mam takie odczucie, że elementy zostały jakby przeniesione w rejon właśnie Nowosilewskie i podporządkowane dowództwu 92. Brygady. Może się mylę, może się nie mylę, natomiast tak to mniej więcej wygląda, że część tych oddziałów została przeniesiona. Pojawiły się informacje, że na tyłach mamy dwie kolejne brygady, 41. i 43. Możliwe, że one tutaj też będą rotacyjnie wchodziły do walki, żeby ostrzelały się. To, co powiedziałem ostatnio na temat tego, co robi ukraińskie dowództwo, wyciągając pewne wnioski, mam wrażenie, że będzie stopniowo pod oddziałami wprowadzało pewne elementy nowych brygad na linię frontu. Co do walk właśnie w rejonie Nowosilewskie, wiemy, że te ataki zostały odparte przy pomocy też właśnie 92, a dokładnie jednostki dronów i jednostki rozpoznawczej 92, która tutaj działa. Natomiast na froncie w rejonie dawnych walk pojawiły się oddziały pierwszej Brygady Prezydenckiej Gwardii Narodowej, która tutaj działa. Natomiast wiemy, że te walki w rejonie wcześniejszych uderzeń rosyjskich tutaj trwają, Rosjanie kontratakują, natomiast strona ukraińska przywraca pierwotną linię frontu. Nie ma już tutaj za bardzo dużych włamań. Myślę, że kwestią kilku dni będzie ustabilizowanie i przejście do obrony na tym odcinku przez stronę ukraińską. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek południowy, tak jak mówiłem, pojawiły się tutaj oddziały 44, jeszcze są oddziały 42, natomiast na linii frontu, z linii frontu została wycofana 111 Brygada Obrony Terytorialnej i odcinek ten został przejęty przez oddziały 95 Brygady Aeromobilnej. Także tutaj cały czas mamy potwierdzenie, że faktycznie w lesie serebriańskim mamy tutaj udział 5 Brygady Gwardii Narodowej Słubożańskiej, która walczy na tym odcinku frontu. Nigdzie tutaj walki oczywiście w tym lesie serebriańskim na południe Dibrowej się toczą bez sukcesów dla strony rosyjskiej, natomiast strona ukraińska cały czas tutaj próbuje kontratakować, niwelując jakiekolwiek ruchy oddziałów rosyjskich na tym odcinku frontu. Przejdźmy na mapę Siewierska. Jesteśmy na odcinku Siewierskim. Mamy tu także przegrupowanie. Po pierwszej brygadzie jej pas został przejęty przez 4. Brygadę Szybkiego Reagowania, która tutaj przejęła stanowiska. Natomiast w rejonie Biłochorywki mamy od kilku dni właśnie ataki, dość ciężkie, dość duże ataki rosyjskie. Niewielkie powodzenie tutaj Rosjanie uzyskali, natomiast wszystkie te uzyskane powodzenia są od razu są wykonywane ataki ukraińskie, które niwelują tutaj sukcesy rosyjskie. Mamy akcję i reakcję, można tak powiedzieć. Natomiast 54. wróciła na rejon Wirne-Waimka, natomiast 10. mamy tutaj przejęcie tego odcinka Wesołe Rozdaliwka. Mamy działania rozpoznawcze na tym odcinku frontu. Jeżeli chodzi o odcinek bachmucki, przejdźmy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim. Jeżeli chodzi o północny odcinek frontu, nie ma tutaj większych działań ze strony ukraińskiej oraz rosyjskiej. Mamy tutaj ostrzał rosyjskich pozycji. Bachmut to już miasto widmo, które tutaj jest ostrzeliwane przez artylerię. Z frontu została wycofana prawdopodobnie główne siły 93. Jak wiem, że jeszcze jakiś batalion pozostał, natomiast reszta została wycofana na odpoczynek, na uzupełnienia. Jeżeli chodzi o południowy odcinek frontu, dalej mamy działania, walki, dość zacięte walki na południowym odcinku frontu pomiędzy Kliszczejówką, Andryjówką i Kurdimówką, Zelonopilą.
Ataki tutaj ukraińskie spowodowały, że Rosjanie wycofali się już prawdopodobnie całkowicie z Liszczejówki, chociaż ataki w tym rejonie były. Mamy tutaj walkę, dość zacięte walki grup szturmowych jednej i drugiej strony. Wiemy, że Andriiwka nadal jest albo w szarej strefie, nie wiadomo czy jest w ogóle zajęta, albo jest broniona przez stronę rosyjską, natomiast pod Kurdimówką mamy tutaj zacięte walki. Świetnie spisuje się tutaj 28. Brygada zmechanizowana ze wsparciem pułku kalinowskiego, który tutaj wdziera się pomalutku stopniowo w kierunku centrum wsi, podchodząc, czy próbując podejść do nasypu kolejowego, który jest tutaj główną jakby linią obrony rosyjską na tym odcinku frontu. Te walki tutaj cały czas są, te grupy szturmowe są, silny ostrzał artylerii. Wiemy, że w rejonie Adradiwki, Zajcewej, Kodemy były tutaj ostrzeliwane pozycje artylerii rosyjskiej, więc cały czas coś się tutaj dzieje. Natomiast na ten moment nie ma jakichś istotnych zmian na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. Mamy tutaj zmianę, prawdopodobnie zmianę w ustawieniu. 24 została przegrupowana bardziej na północ, w rejonie Drużby Majorskie. Jest sąsiadem 28. Tutaj są prawdopodobnie jeszcze dwie brygady obrony terytorialnej. Natomiast miejsce 24 zajęła 109 Brygada Piechoty, 109 Brygada Obrony Terytorialnej, która tutaj w rejonie New Yorku przejęła obronę. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, działania rozpoznawcze i sporadyczny ogień artylerii na tym odcinku frontu. Przejdźmy na linię ATO. Jesteśmy na linii ATO. Jeżeli chodzi o północną część tego odcinka, mamy tutaj działania rosyjskie, szczególnie na północy, w rejonie zbiorników. Rosjanie atakowali dość mocno, niewielkie sukcesy, natomiast jeżeli chodzi o południe, brak sukcesów w strony rosyjskiej. Obrona ukraińska trzyma się tutaj dość mocno. Ostatnio pochwalone zostały tutaj oddziały pancerne, jednostki pancerne, bodajże 53, o ile dobrze pamiętam, przez samego prezydenta Załęskiego. Natomiast Rosjanie atakowali też szereg miejscowości, ataki ponownie po kilku dniach przerwy, Pierwomajskie, Newelskie, Krasnochorivka, Marinka. Natomiast wiemy, że strona ukraińska też odpowiadała tutaj ogniem artylerii i bombardowała zaplecze rosyjskie, atakując Makijewkę, Iłowajsk, Szachtarsk, składy, które zostały tam rozpoznane, czy inne cele też ważne dla ukraińskiej artylerii. Przejdźmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek zaporowski, a później odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku zaporowskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania na tyłach rosyjskich, zapleczu frontu, atakowany Melitopol, zanotowano wybuchy, Tokmak, w Primorsku znowu zanotowano wybuchy. Szereg miejscowości na tyłach frontu, bezpośrednio na tyłach frontu było ostrzeliwane przez stronę ukraińską. Jeżeli chodzi o działania wojenne, przejdźmy na odcinek Wełyki, odcinek zaporowsko już Donbaski. Jesteśmy na odcinku właśnie zaporowsko-donbaskim. Wiemy, że są tu prowadzone dość aktywne działania. Strona ukraińska, o czym informowałem ostatnio, przeszła tutaj do większych ataków na szerszym odcinku frontu. Jeżeli chodzi o właśnie ten rejon tutaj, Wuchodar, wiemy, że strona ukraińska prowadziła działania 79 Brygada na Sołotkę, natomiast z rejonu Wuchodaru strona ukraińska 72 atakowała w rejonie miejscowości Myklińskie oraz w rejonie Pawliwki. Na ten moment wiemy, że te brygady są tutaj, rosyjskie brygady broniące się na tym odcinku są uwikłane w działania. Możliwe, że chodzi właśnie o to, żeby sparaliżować możliwość manewrowania pewnymi elementami tych brygad. Jeżeli chodzi o ten odcinek centralny frontu, gdzie toczą się największe działania, wiemy, że strona rosyjska próbowała kontratakować na Staromajorskie oraz Urożajne bez sukcesów strony rosyjskiej.
Natomiast strona ukraińska atakowała na kierunku Nowodoneckie, szczególnie ostrzał artylerii, nowomajorskie, na linie zaopatrzeniowe do tych miejscowości. Strona ponadto atakowana była miejscowość Pruitynę oraz na kierunku Remiwka, wzgórza generalnie tutaj na zachód staromajorskie. Wiemy też, że strona ukraińska skoncentrowała tutaj rozpoznanie i ogień artylerii pomiędzy Starą Młyniwką a Urożajnym, tworząc taką strefę śmierci. Wszystko jest tutaj pod ostrzałem ukraińskiej artylerii. Próby dostarczania zaopatrzenia do Urożajne napotyka problemy. Chociaż Rosjanie, pojawiła się tu nowa jednostka 143, która przejęła pozycję po 114 pułku zmechanizowanym. Pułk 114 został przegrupowany na północ i on tutaj jest wykorzystywany do pewnych działań kontrataków, pewnych działań zaczepnych, które mają tutaj stabilizować linię frontu. Jeżeli chodzi o odcinek zachodni frontu zaporowskiego, przejdźmy na mapę. Jesteśmy na odcinku zachodnim z frontu zaporowskiego. Mamy tutaj informację o tym, że strona ukraińska, to są zapowiedzi wiceminister obrony Ukrainy, który twierdzi, że w niektórych rejonach pierwsza linia obrony została przełamana przez stronę ukraińską. Wiemy, że strona ukraińska obeszła już tutaj od wschodu Robotynę, kierując się, czy będzie uderzać, czy będzie się kierowała tutaj na tyły tej miejscowości. Wiemy też o działaniach w kierunku Werbiwki oraz ukraińskich siłach, które zostały tu wprowadzone. Wiemy, że pojawiły się pododdziały 118 brygady, natomiast cały czas, wbrew temu, co niektórzy piszą, spokojnie, to nie jest cały 10 korpus, czy 9 korpus, czy 11 korpus. Absolutnie spokojnie, dajmy tutaj pracować. Strona rosyjska wprowadziła do walki 1429 Pułk Obrony Terytorialnej, który tutaj wspiera już Barsy. Mamy ponowne zagęszczenie linii frontu, co nie oznacza, że jest to faktycznie zagęszczenie, bo pamiętajmy, że te jednostki, które tutaj są, mogły już stracić sporo ze swojej siły, szczególnie 291 Pułk, 1430 Pułk Obrony Terytorialnej, czy też 22 i 70 Pułk, więc tutaj naprawdę teoretycznie można mówić o wzmocnieniu frontu, natomiast ten front tutaj trzeszczy i to bardzo trzeszczy. Jeżeli chodzi o drugi kierunek działań ukraińskich na tym odcinku, mamy dalsze ataki w rejonie na Łuchowe. Wiemy, że tutaj strona ukraińska podchodzi już do tej miejscowości, obchodząc troszeczkę załogę rosyjską w Żerebiance. Natomiast na ten moment tyle informacji z tego odcinka frontu. Przejdźmy na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku chersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy dalsze działania nękające w rejonie Ołeszek, dokładnie przyczółka ukraińskiego, który tutaj jest w rejonie mostu Antonowskiego. Mamy informację, że strona ukraińska w rejonie Chowej Przystani utworzyła kolejny przyczółek. Brakuje jeszcze potwierdzenia. Natomiast z informacji, jakie się ostatnio pojawiły, na tym odcinku frontu pojawiły się oddziały 11 Brygady Gwardii Narodowej. A co jeszcze w tym rejonie mamy? Ciężko powiedzieć, natomiast Dniepr jest mały. Teren zbiornika tutaj jest już do przekroczenia. Teren jest twardy, wysuszony, więc wszystko przed nami. Słuchajcie, tyle z tego odcinka, jeżeli chodzi o raport wojenny. Przypominam, w środę nie będzie raportu wojennego, będzie coś innego. Gorąco Wam polecam. Polecam pierwszą część też wojny koreańskiej, nagranej, tworzonej wraz z Radkiem Pyflem. Polecam, posłuchajcie, zapoznajcie się, bo ten konflikt też ma wpływ na to, co dzieje się w dniu dzisiejszym na Dalekim Wschodzie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.